Cześć! Dzisiaj będzie o marzeniach. Warto mieć marzenia, bo marzenia się spełniają, gdy mocno w nie wierzymy. Moim marzeniem zawsze było być blisko nowoczesnych technologii. Zaczęło się od motoryzacji, a z czasem zainteresowania przeszły w stronę rowerów ze wspomaganiem elektrycznym. Spełniam swoje marzenia, mam dostęp i możliwość testowania najlepszych rowerów na świecie. Marzeniem mojego znajomego Pawła Marczaka jest posiadanie świetnego e-bike'a. Normalny człowiek z takim marzeniem gromadzi środki finansowe, a następnie udaje się do sklepu i to marzenie realizuje. Ale nie on. Paweł postanowił, że rower stworzy sobie sam. Od podstaw, od zera, w swojej firmie, w Polsce, w Krakowie. Przed tobą efekt jego marzeń. Jeszcze prototypowy, nieidealny, ale jeżdżący i w pełni funkcjonalny rower ze wspomaganiem elektrycznym. Paweł dał mi możliwość uczestniczenia w tworzeniu jego dzieła. Udostępnił mi ramę i pozwolił zamontować takie komponenty, na jakie tylko mam ochotę. Dzisiaj bikecheck prototypu polskiej marki Antidot. Rama jest ładna. Ludzie mówią, że to prawdopodobnie najlepiej wyglądający e-bike na świecie. Moja sztuka nie ma grama lakieru. To co widzisz to surowy, starannie ułożony karbon, wyjęty prosto z pieca. Wahacz jest też piękny. Stworzony z dwóch połówek, które są ze sobą sklejone. Unikalne jest prowadzenie łańcucha poprzez szczelinę w wahaczu. Konstrukcja ramy jest bardzo skomplikowana, co ma swoje wady i zalety. Zaletą jest świetne pochłanianie nierówności podczas szybkiej, sportowej jazdy. Konstrukcja z wysokim wirtualnym punktem obrotu wahacza powoduje, że częstej, czyli odległość od osi suportu do osi tylnego koła, znacznie rośnie podczas kompresowania się zawieszenia. Aby ograniczyć negatywne skutki tego zjawiska, konieczne jest stosowanie dodatkowej rolki, a może nawet dwóch rolek. Rama nadąża za trendami dla elektrycznych rowerów enduro. Jest duży insert sztycy, jest duży skok zawieszenia, jest możliwość puszczenia przewodów przez stery lub klasycznie. Mamy nisko umieszczony środek ciężkości, a jednocześnie możliwość zamontowania bidonu lub range extendera wydłużającego zasięg roweru. Bateria w tym rowerze ma pojemność 600 Wh i jest produkowana w Polsce przez firmę Bosch. Niestety jest zintegrowana z ramą, czyli oficjalnie niewymienna. Aby ją zdemontować, konieczne jest rozpięcie wtyczek, zdemontowanie portu ładowania oraz wymontowanie silnika. Taka konstrukcja pozwala jednak na redukcję masy roweru, która dla mojej specyfikacji wynosi równe 24 kg. Moim marzeniem było zamontować tutaj sportowy silnik Bosch CX-R, ale otrzymałem ramę ze zwykłym Boschem najnowszej 5. generacji. Nie narzekam. Po ostatnich aktualizacjach silnik generuje szaloną moc 750 W i dysponuje momentem obrotowym o wartości 100 Nm. Są na rynku teoretycznie jeszcze mocniejsze silniki, ale uważam, że moc to nie wszystko. Wybitna jest w Boschu łatwość kontrolowania wspomagania silnika, nawet na najmocniejszych trybach takich jak EMTB Plus czy Turbo. Od kiedy interesuję się rowerami, zawsze marzyłem o zamontowaniu komponentów Shimano XTR. To moje małe marzenie zrealizowałem. Przerzutka i manetka to najnowszy bezprzewodowy XTR. Kasetę z rozsądku założyłem dużo tańszą, bo z grupy SLX, a łańcuch to sprawdzony 12-biegowy XT. Napęd sprawuje się bardzo dobrze, choć po początkowej fascynacji zaczynam w nim dostrzegać małe niedoskonałości, ale to temat na inne wideo. Hamulce to lekki miks. Tarcze mają średnicę 203 mm, grubość 2 mm, wyglądają zwyczajnie, są dobre, sztywne i tanie. Producent Magura. Klamki hamulcowe i przedni zacisk to najnowszy XTR. Tylny zacisk to XTR poprzedniej generacji. Ta rama jest dla mnie za duża. Czekam na mniejszą w rozmiarze M i dlatego wstrzymałem się z montażem i cięciem nowych przewodów hamulcowych. Kokpit jest bardzo wyjątkowy. Wymarzyłem sobie, że chciałbym mieć możliwość łatwego stosowania wyświetlacza Kiox 300, Kiox 500 oraz sporadycznie ładowarki indukcyjnej o nazwie Smartphone Grip. To marzenie spełnił mój kolega Sławek z firmy Vision Velo. Zaprojektował i wydrukował specjalny adapter, na którym to zamontowałem oryginalną stopkę z Boscha na karbonowej kierownicy, która jest zintegrowana z mostkiem o wirtualnej długości 35 mm. Natomiast twórca tego roweru Paweł Marczak ma inne marzenia. W kolejnym wyprodukowanym prototypie, tym razem w rozmiarze M, zamontował najnowszy kontroler zintegrowany z wyświetlaczem, czyli Kiox
400C. Marzę o kołach super wytrzymałych i lekkich. W praktyce założenia ciężkie do osiągnięcia jednocześnie. Mam zamontowane kółka z obręczami z karbonu, w których od czasu do czasu pękały mi cieniowane do grubości 1,6 mm szprychy, które ostatnio wymieniłem na cięższe o stałej grubości 2 mm. Koła nie są idealne, ale spełniają moje potrzeby amatora enduro. Korby to hit. W sensie mega hit. Kaseta 11,45, zębatka 34 zęby, 100 Nm momentu obrotowego. Jako fan jazdy na mocnych trybach łapałem się na tym, że nie wykorzystuję najlżejszych przełożeń, ale za to regularnie haczę korbami o ziemię z racji nisko osadzonego supportu. W swoim najnowszym elektryku firma Transition fabrycznie montuje super krótkie korby o długości 150 mm. Wymarzyłem sobie, że muszę spróbować jazdy na krótkich korbach. Takie korby są albo drogie, albo trudno dostępne. Najczęściej jedno i drugie. Postanowiłem, że krótkie korby zrobię sobie sam. Kupiłem tanie FSA o długości 170 mm. Uciąłem, nawierciłem, nagwintowałem i są. Poprosiłem szanowanego, szybkiego i odważnego Bartka Nęckę o przetestowanie. Testy wypadły pomyślnie. Tak na marginesie to wielkie dzięki dla Bartka za gościnne występy w tym wideo. Moje korby mają długość 147 mm, wymuszają na rowerzyście wysoką kadencję, mają 7 zalet i 2 wady, ale to temat na inne wideo. Ogólnie krótkie korby to rewelacja i dla mnie nie ma powrotu na długaśne typu 165 czy 170 mm. Zawieszenie to miks krakowskiego skąpstwa, rozsądku i fantazji. Damper to kupiony okazyjnie Fox X2 z roku 2023, czyli ten z wadą fabryczną. Teoretycznie powinien się niebawem zapowietrzyć i popsuć, ale mam kolegę Sławka z firmy Baribal, który jest gotowy, aby mi go naprawić i zmodyfikować. Przy pełnym skoku tłoka 65 mm mam 180 mm skoku na tylnej osi. Idealnie dla mojej chorej kostki. Widelec to miks starej góry z nowym dołem od Olinsa. Dzięki temu mam zainstalowaną miękką sprężynę stalową, 165 mm skoku i nowoczesny tłumik TTX 18 dbający o komfort jazdy. Działa dobrze pode mną, dla Bartka zbyt miękko, ale sobie podkręcił kompresję i był w stanie na tym rowerze szybko jeździć po wspaniałych trasach w Myślenicach. Czy ten rower trafi kiedyś do sprzedaży? Takie jest marzenie Pawła z firmy Antidot. Zapewne nie w takiej specyfikacji jak moja, ale z tego co mi wiadomo, są już bardzo blisko do oficjalnego zaprezentowania światu gotowego produktu. Jaki wniosek z tego wideo? Wniosek jest prosty. Warto marzyć, warto robić swoje, warto wierzyć w siebie i realizować swoje wizje, pomimo tego, że zawsze znajdą się tacy, którzy będą Twoje pomysły kwestionować. Życzę Ci zdrowia i spełnienia Twoich marzeń. Tych małych i tych wielkich. Z prądem, hej! A jakie są Twoje marzenia? Daj proszę znać w komentarzu. Pokój!